Czy światem rządzi jeden globalny rząd działający w ukryciu? Założona przez Davida Rockefellera Komisja Trójstronna od ponad pół wieku wpływa na wybory prezydentów i politykę wielu państw. W tym filmie ujawniamy kulisy jej powstania, skład oraz jej faktyczne cele, także w odniesieniu do Polski. Poznajcie elitarną sieć globalnej władzy, o której się oficjalnie nie mówi. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także Centurion Finance ASI, spółka akcyjna. Prawdziwa władza nad światem spoczywa w rękach rządu światowego. Ten rząd światowy tworzą dzisiaj międzynarodowe kluby i grupy, do których należą politycy, wojskowi, bankierzy, biznesmeni, a także wysocy urzędnicy i naukowcy. Kompetencji tych klubów i grup nigdy w całości nie udało się nikomu poznać. Wiemy jedynie o nich to, że są częścią owego światowego rządu, od którego zależą dzisiaj losy świata. Tak naprawdę jest ich zaledwie kilka, ale ich wpływu nie da się zanegować. Jedną z tych grup jest grupa Bilderberg, zwana też Klubem Bilderberg, grupująca ważnych polityków, bankierów, biznesmenów i wojskowych. O niej opowiadałem Państwu szczegółowo w jednym z moich wcześniejszych filmów. Inną z nich jest BIS, czyli Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, o którym również Państwu opowiadałem. Dziś chciałbym skupić się na Komisji Trójstronnej, która bardzo często wymieniana jest obok grupy Bilderberg. I nie bez powodu. Znaczna część członków Komisji Trójstronnej należy bowiem do grupy Bilderberg. Warto więc przyjrzeć się Komisji Trójstronnej i poszukać odpowiedzi na pytanie, czym rzeczywiście się ona zajmuje i jaki jest jej wpływ na to, co dzieje się na świecie. Zacznijmy od tego, jak powstała Komisja Trójstronna. Był koniec lipca 1973 roku. Ameryka żyła jeszcze traumą wojny w Wietnamie. Ta ostatnia zakończyła się dopiero w styczniu 1973 roku podpisaniem porozumień paryskich, które przypieczętowały opuszczenie Wietnamu Południowego przez Amerykanów. Nadchodziła recesja światowej gospodarki. Siłą rzeczy amerykański rząd federalny również się jej obawiał i zaczął ciąć budżetowe wydatki. Nikt nie wiedział, co się jeszcze wydarzy i jaki będzie miało to wpływ na sytuację amerykańskiej gospodarki i tak już pogrążonej kosztowną wojną w Wietnamie. Amerykanie zaczęli więc poszukiwać pomysłu na zintensyfikowanie międzynarodowej współpracy, licząc na to, że podźwignie ona ich gospodarkę. Tej sytuacji uważnie przyglądał się David Rockefeller, amerykański miliarder ze znanej rodziny Rockefellerów. Ten były oficer amerykańskiego wywiadu i biznesmen postanowił wówczas założyć elitarną grupę lobbingową o zasięgu globalnym, która miała zająć się rozwijaniem współpracy międzynarodowej i uniknąć dzięki temu globalnego kryzysu gospodarczego. Rockefeller wymyślił, że w jej ramach dojdzie do współpracy przedstawicieli biznesu, administracji i nauki. Dlatego właśnie nazwał tę grupę Komisją Trójstronną. Rockefeller zakładał, że wypracuje ona rozwiązania, które umożliwią zintensyfikowanie współpracy gospodarczej pomiędzy państwami, a to będzie zapobiegało recesji i globalnym kryzysom na świecie.
Formalnie założycielami Komisji Trójstronnej było 325 osób reprezentujących Stany Zjednoczone, Kanadę, Europę Zachodnią i Japonię. Przedstawiciele tej ostatniej rok wcześniej nie zostali przyjęci do grupy Bilderberg i Rockefeller postanowił, że w Komisji Trójstronnej znajdzie się również miejsce dla Japończyków, bo jest to w interesie Amerykanów. W aspekcie formalno-prawnym Komisja Trójstronna jest stowarzyszeniem posiadającym własny statut. Jeden z punktów tego statutu mówi, że jego członkowie są wymieniani co 12 lat, a w razie objęcia funkcji publicznych mają obowiązek zrezygnowania z członkostwa w Komisji Trójstronnej. Czy ten zapis ściśle obowiązuje? Tego do końca nie wiemy. W ciągu kolejnych lat funkcjonowania Komisji Trójstronnej w jej spotkaniach roboczych brało udział zazwyczaj około 350 jej członków. Byli wśród nich liderzy biznesu, przedstawiciele mediów, związków zawodowych, organizacji pozarządowych oraz naukowcy i wysocy urzędnicy. Gdy upadł komunistyczny blok wschodni i Związek Sowiecki, w Komisji Trójstronnej pojawili się także przedstawiciele państw Europy Środkowo-Wschodniej. Jednym z nich była Polska, która została zaproszona do udziału w pracach Komisji Trójstronnej w październiku 1993 roku. Tak przynajmniej twierdzi Andrzej Olechowski, były minister spraw zagranicznych i jeden ze współzałożycieli Platformy Obywatelskiej. Jak podkreślił Olechowski w wywiadzie dla tygodnika Wprost, z takim zaproszeniem zwrócił się wówczas do niego minister gospodarki Niemiec hrabia Otto von Lambsdorff. I Olechowski zadbał o to, aby w Komisji Trójstronnej znaleźli się także nasi przedstawiciele. Obok Olechowskiego w Komisji Trójstronnej znaleźli się wtedy Jerzy Baczyński, redaktor naczelny Polityki, późniejszy premier Marek Belka, Jerzy Koźmiński, ambasador Polski w Waszyngtonie, Wanda Rapaczyńska z Agory i Tomasz Sielicki, prezes Komputerlandu. Po nich reprezentowali Polskę biznesmen skandalista Janusz Palikot, Jerzy Sito, były ambasador Polski w Danii, Zbigniew Wróbel, były prezes PKN Orlen, a także nieżyjący już szef Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, ojciec Maciej Zięba. Komisja Trójstronna nie zajmuje się tylko problemami związanymi z międzynarodową współpracą, ale także tymi, które wiążą się z bieżącą polityką. Robi to bardzo dyskretnie. Tak jest również w przypadku Polski. 20 listopada 1999 roku w Pałacu Prezydenckim doszło do spotkania prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z kierownictwem Komisji Trójstronnej na czele z Davidem Rockefellerem, w czasie którego rozmawiano m.in. o perspektywach rozszerzenia Unii Europejskiej, nowych zasadach funkcjonowania NATO jako czynnikach stabilizacji Europy Środkowo-Wschodniej. Po tym spotkaniu Kwaśniewski stał się jednym z najzagorzalszych orędowników tej stabilizacji. Pierwszy poważny sukces polityczny Komisji Trójstronnej miał miejsce w 1977 roku, gdy dzięki jej lobbingowi prezydentem Stanów Zjednoczonych został Jimmy Carter. W ten sposób Biały Dom i departamenty rządu federalnego znalazły się pod kontrolą Komisji Trójstronnej. Amerykański dziennikarz Craig Carpel twierdzi nawet, że to Komisja Trójstronna była administracją Cartera. Kolejne takie sukcesy Komisja Trójstronna odnotowała, gdy prezydentami Stanów Zjednoczonych wybierano Billa Clintona, George'a Busha Juniora, Baracka Obamę i Joe Bidena. Podobne sukcesy komisja odnotowała, gdy głowami państw zostali ci kandydaci, za którymi ona wcześniej dyskretnie lobbowała.
Po co Komisja Trójstronna lobbuje swoich kandydatów na te stanowiska? Otóż chodzi jej o to, aby dzięki nim interesy państw, których oni zostają głowami, zostały podporządkowane międzynarodowym bankom i międzynarodowym korporacjom. To właśnie ten lobbying zapewnia Komisji Trójstronnej taką siłę i wpływy. Dowodem tego może być to, że członkami Komisji Trójstronnej byli wcześniej nie tylko wymienieni wcześniej przeze mnie amerykańscy prezydenci, ale także wiceprezydenci, szefowie amerykańskiej dyplomacji i szefowie amerykańskiej rezerwy federalnej. Jej członkami byli również wcześniej szefowie Komisji Europejskiej, Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wystarczy tylko wspomnieć o tym, że z 6 na 7 ostatnich prezesów Banku Światowego było wcześniej również jej członkami. Komisja Trójstronna bywa zazwyczaj przedstawiana jako organizacja, która zmierza wprost do przejęcia władzy nad światem, ale nie dzieje się tak bez powodu. Well, I suppose I have to think of it particularly in relation to activities that I was personally involved in where we saw one another. Sam Rockefeller już na początku lat 90. otwarcie wzywał do ustanowienia światowego rządu. Rockefeller mówił wtedy tak: znajdujemy się na pograniczu globalnej przemiany. Wszystko, czego potrzebujemy, to odpowiedni kryzys, a narody zaakceptują nowy światowy porządek. Amerykański filozof Noam Chomsky twierdzi nawet, że już w 1975 roku w jednym z raportów Komisji Trójstronnej znalazła się wskazówka mówiąca o tym, że intelektualiści i technokraci są godni pochwały, gdyż pomagają władzy w sprawnym zarządzaniu społeczeństwem, ale intelektualiści zorientowani na wartości są godni pogardy i niebezpieczni, ponieważ stwarzają zagrożenie dla demokratycznych rządów przez ich demaskowanie. Z kolei Barry Goldwater, nieżyjący już były republikański kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, napisał, że Komisja Trójstronna walczy o skonsolidowanie 4 centrów władzy: politycznej, monetarnej, intelektualnej i duchowej. A to wszystko jest robione rzekomo w interesie kreowania bardziej pokojowego, bardziej produktywnego świata. Szefowie Komisji Trójstronnej, zdaniem Goldwatera, chcą stworzyć światową siłę ekonomiczną. Wierzą, że system, który proponują, pogrzebie różnice pomiędzy państwami i oni, jako menadżerowie tego systemu, będą rządzić przyszłością. Jest już do nabycia moja najnowsza książka „Ostatnie polskie powstanie”. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego funkcjonowania, o których jeszcze nie mieliście okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga i Centurion Finance ASI, spółka akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś, Bartłomiej Biegała oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój.
Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.